Co znowu się dzieje? Za nami dwa testy gimbali do GoPro. Przetestowaliśmy Rimoviu S1 i Feiyu G5. Są to jedne z popularniejszych urządzeń tego typu dostępnych na rynku. Chyba tylko Karma od GoPro jest jeszcze takim, które może z nimi w jakiś sposób konkurować. Natomiast my dzisiaj chcielibyśmy pokazać Wam test porównawczy tych dwóch modeli. Zobaczymy, który lepiej sprawdza się w praktyce. Urządzenia są do siebie zbliżone wagą. Rimoviu S1 jest nieznacznie cięższe, natomiast za urządzeniem przemawia ta modułowa konstrukcja i możliwość odpięcia rączki od tego głównego modułu gimbala. Jeśli chodzi o G5, na pewno tutaj atutem jest poręczność i małe wymiary. Jest on znacznie mniejszy niż Rimoviu S1. Osobiście stawiałbym bardziej na S1 z racji na większą liczbę zastosowań, natomiast G5 poleciłbym tym, którym zależy na kompaktowych rozmiarach i nie zajmowaniu zbyt dużej przestrzeni, na przykład w bagażu. Jeśli chodzi o wyposażenie, osobiście stawiam na S1. Tutaj w zestawie znajdziemy dodatkowy pasek, stację dokującą na 2 baterie i pilot, tą odpinaną rączkę z bezprzewodowym pilotem. Jest też etui w postaci walizki, gdzie każdy z tych dodatkowych akcesoriów ma swoją przegródkę. Natomiast w przypadku G5 jest to gąbkowy pokrowiec. No i tutaj trzeba zadać sobie pytanie, co jest nam bardziej potrzebne. Czy praktyczne etui, które wszędzie ze sobą zabierzemy, czy walizka, która lepiej zabezpieczy nam sprzęt. To już zależy od potrzeb. No i warto tu dodać, że Rimoviu jest o te 300 zł droższe, więc tak naprawdę wiemy, za co dopłacamy. Kolejnym udogodnieniem związanym z nieco wyższą ceną Rimoviu jest sposób komunikowania się urządzenia. W przypadku Rimoviu mamy tutaj 2 ekrany, jeden znajduje się na gimbalu, drugi na pilocie, natomiast w G5 są to po prostu diody LED, które różnym kolorem światła sygnalizują nam inne tryby pracy lub rozładowanie baterii. Czy jest to wada G5? Nie sądzę, to znowu kwestia przyzwyczajeń. Myślę, że po kilku dniach będziemy już po prostu automatycznie wiedzieli, która dioda co sygnalizuje. Natomiast w przypadku ekranów od początku nie będzie to żaden problem. Jedyne, kiedy będzie to faktycznie bardziej przydatne, to kwestia sygnalizowania rozładowania baterii, bo tutaj na małej ikonie baterii będziemy widzieli, jak urządzenie traci swoje naładowanie. Jeśli chodzi o montaż tych gimbali na statywach bądź przymocowanie ich do dodatkowych peryferyjnych akcesoriów, to już kwestia tego, z jakich łączeń korzystacie. Jeśli używacie tych mocowań GoPro, no to lepszym rozwiązaniem na pewno będzie Rimoviu, gdzie tutaj możemy sobie przypiąć na przykład uchwyt rowerowy lub takie mocowanie na klatkę piersiową. Natomiast trochę więcej możliwości daje G5, gdzie mamy 2 gwintowane otwory, które są kompatybilne z typowymi statywowymi gwintami. I w zależności od tego, jak będziemy chcieli korzystać z gimbala, możemy go wpiąć na przykład tutaj, lub jeżeli będziemy chcieli przedłużyć sobie ten nasz kijek, możemy przykręcić tutaj taką przedłużkę i wtedy zasięg urządzenia zostanie zwiększony. To już kwestia tego, czy częściej używacie takich typowych aparatowych gwintów, czy posiadacie na przykład jakąś małą kolekcję akcesoriów do GoPro. Być może kwestia mocowania pasków lub smyczy jest detalem, natomiast w przypadku Rimoviu S1 mamy aż 2 miejsca, w których możemy sobie przypiąć pasek lub smycz. Natomiast jeśli chodzi o G5, no niestety nie mamy tutaj żadnego takiego rozwiązania. I tak jak mówiłem przy okazji testu S1, no jest to dodatkowe zabezpieczenie, jeśli boimy się, że wypuścimy gimbal z ręki lub że spadnie on z mocowania. Na pewno możliwość przyczepienia smyczy lub paska jest tutaj dodatkowym atutem tego modelu. Jeśli chodzi o zakres ruchów, tutaj większym faworytem jest G5. W kwestii płynności również nieznacznie prowadzi Feiyu G5. Testy wypadły bardzo podobnie, ponieważ w przypadku 3-osiowych gimbali trudno tutaj o jakąś rewolucję. Natomiast wydaje mi się, że G5 reagowała nieco bardziej dynamicznie.
Kolejna kwestia to redukcja drgań. Jeśli chodzi o redukcję drgań podczas biegania lub chodzenia, oba urządzenia radzą sobie dobrze jak na tę klasę sprzętu. W obu przypadkach stabilizacja jest o niebo lepsza niż w przypadku zastosowania zwykłego monopodu. Sprawdziliśmy również, jak gimbale radzą sobie z drganiami na długim kijku selfie. Test z 3-metrowym ramieniem teleskopowym był nieco ekstremalny, ale dzięki niemu okazało się, że gwintowana rączka w G5 w przypadku ujęć symulujących drona sprawdziła się lepiej niż moduł S1 z odpiętym uchwytem. W przypadku obu tych urządzeń nie mamy do czynienia z pełną wodoszczelnością, są one po prostu odporne na zachlapania. Podejmując decyzję o tym, który gimbal sprawdzi się lepiej w Waszym przypadku, myślę, że kluczowa będzie informacja o tym, jaką kamerę GoPro posiadacie. Jeśli będzie to najnowsze GoPro 5. generacji, no wtedy nie ma to większej różnicy, natomiast jeżeli chcecie podłączyć do gimbala 4 i zależy Wam na odporności na zachlapania, no to lepszym rozwiązaniem będzie RemoviOS 1, ponieważ tutaj wpinamy kamerę bez żadnej klatki lub dodatkowej ochronnej ramki, a jak wiemy GoPro w wersji 4 nie jest odporne na wodę bez dodatkowego akcesorium. W kwestii baterii zdecydowanie prowadzi Feiyu G5. Mamy tutaj 8 godzin pracy na jednym ładowaniu, a dodatkowo dzięki dołączonemu do zestawu przewód. A dodatkowo do zestawu dołączono przewód, który pozwala podpiąć kamerę GoPro do urządzenia i tym samym wykorzystać je w charakterze powerbanku. Natomiast plusem, jeśli chodzi o RemoviOS 1, jest dołączona do zestawu stacja dokująca, która pozwala nam naładować jednocześnie dwie baterie. Wydawać by się mogło, że jeśli chodzi o zdalne sterowanie, wygra tutaj S1 z racji na dołączony do zestawu pilot. Natomiast okazało się, że G5 również możemy sterować zdalnie, tylko w tym przypadku wykorzystamy aplikację, która jest dostępna na urządzenia z Androidem lub iOS. Oprócz samych funkcji sterowania, aplikacja pozwala również na zmiany czułości silniczków lub zmiany w kalibracji. No dlatego mamy tutaj troszeczkę szersze spektrum zastosowań. Szczerze mówiąc, do pełni szczęścia brakuje mi już tylko możliwości programowania ruchu, no bo wtedy jeszcze bardziej rozszerzyłoby to możliwości G5. Być może za jakiś czas producent wypuści na rynek aktualizację, która pozwoliłaby zaprogramować ruch i dzięki temu gimbal mógłby posłużyć jako małe przenośne urządzenie motion control. Na pierwszy rzut oka oba gimbale radzą sobie dość podobnie. Jeśli dobrze się przyjrzymy, można jednak dostrzec kosmetyczne różnice w stabilizacji. Feiyu G5 szybciej reaguje na ruchy i dynamicznie zmienia ustawienie kamery na zakrętach. Z kolei RemoviOS 1 działa tu nieco wolniej, ale przemieszcza się przy tym bardziej płynnie. Z tej dwójki trudno jest wyłonić jednoznacznego zwycięzcę testu. Jeśli chodzi o stabilizację obrazu i redukcję drgań, urządzenia zachowują się bardzo podobnie. S1 radzi sobie w tym wypadku minimalnie lepiej, co widać na teście z bieganiem oraz jazdą samochodem. G5 reaguje jednak nieco bardziej dynamicznie. Mam nadzieję, że zarejestrowane przez nas ujęcia pomogą Wam w podjęciu decyzji. Kluczową kwestią będzie na pewno cena. S1 to zakup droższy o jakieś 300 zł. Dopłacamy tu za dodatkowe akcesoria umieszczone w dobrze zaprojektowanej walizce i za kilka zmyślnych rozwiązań takich jak pilot, ekran czy mocowania na smycz lub pasek. W przypadku G5 mamy jednak dodatkową aplikację, która pozwala precyzyjnie ustawić silniki gimbala. Nie wszyscy jednak lubią bawić się w takie rzeczy. Cena G5 bardziej zachęca mnie do zakupu gimbala od Feiyu, jednak chyba bardziej skłaniałbym się do wyboru S1. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za tydzień na kanale pojawi się film, który realizowaliśmy przeszło 8000 km stąd, więc nieśmiało chciałem Was zachęcić do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić tego fascynującego, jakże podróżniczego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Siadło?